Całodzienna wizyta w Dubrowniku dobiegła końca. By lepiej poznać to miasto i zwiedzić je wraz z lokalnymi muzeami, trzeba by tam spędzić kilka dni. Ponieważ my nie mieliśmy tyle czasu, pojechaliśmy dalej. A właściwie to skręciliśmy z powrotem do Bośni i Hercegowiny. Wszystko dlatego, że w Bośni są zdecydowanie tańsze noclegi, a nam dodatkowo pozostało jeszcze do zwiedzenia kilka miejsc w tym kraju. Jadąc już zdecydowaliśmy, że w promieniach zachodzącego słońca odwiedzimy jednak wodospady Krawicia i najwyżej po ciemku dojedziemy na nocleg do Miedjugorje. Wodospady okazały się bardzo urokliwymi, ułożonymi w pięknym zakątku Bośni i zdecydowanie warto tutaj przyjechać, choćby na kilka minut. Ja dodatkowo chciałem je pokazać ekipie jako wstęp do dużo większych chorwackich wodospadów w Parku Narodowym Krka. Piękne miejsce. Polecam zdecydowanie. Krawica. Wodospady Krawica. Piękne. Miedjugorje. Wjechaliśmy do miasta o 8 rano i już nie było gdzie zaparkować 4 motocykli. Masakra. Zdecydowaliśmy zatem nie zwiedzać miejsc objawień maryjnych, lecz spędzić zaoszczędzony czas w Mostarze. Okazało się to doskonałym pomysłem. Miasto Mostar. Moim zdaniem bardzo udanie opisano miasto Mostar w portalu bartekwpodróży.pl. Przeczytamy tam. Mostar wziął swoją nazwę od słowa Mostari, oznaczającego strażników mostu. Wszystko w mieście kręci się wokół kamiennej przeprawy, która spina ze sobą dwa brzegi rzeki Neretwy. Pierwotna konstrukcja powstała w 1566 roku i przez 427 lat swojej historii przetrwała szereg wojennych zawirowań, aż do czasów wojny domowej w Jugosławii. Stąpając współcześnie po Starym Moście w Mostarze nie spacerujemy już po oryginalnej konstrukcji. Ta bowiem runęła w dół rzeki Neretwy dokładnie 9 listopada 1993 roku, ulegając pociskom wymierzonym w most przez chorwacką armię, która dokonywała wtedy ataku na wschodnią część miasta. Poza stosem kamieni do rzeki runęło także ponad 400-letnie otomańskie dziedzictwo kulturowe, co bardzo osłabiło morale walczących tu Bośniaków. Most ten był symbolem jedności ludności, która zamieszkiwała Mostar przez setki lat. Przed toczącą się tu w latach 1993-94 wojną struktura ludności przedstawiała się następująco. 35% miasta stanowili Bośniacy, 34% Chorwaci i 19% Serbowie. Działania wojenne doprowadziły do wymuszonego podziału miasta na część chorwacką, katolicką i bośniacką, muzułmańską. Stary most odbudowano dzięki międzynarodowemu wsparciu i otwarto 23 lipca 2004 roku. Aktualnie obiekt znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stary most ma 4 metry szerokości, 30 metrów długości, a jego wysokość nad lustrem wody to aż 24 metry.
Wyjeżdżamy już z Bośni i Hercegowiny, zatem za chwilę rozwiązanie zagadki z pierwszego odcinka naszej bałkańskiej podróży. Zanim to jednak nastąpi, garść wyjaśnień, by zrozumieć, dlaczego Serbowie są tacy, jacy są. Bośnia i Hercegowina to państwo federacyjne ze stolicą w Sarajewie. Jako suwerenne państwo Bośnia i Hercegowina funkcjonuje od marca 1992 roku, kiedy proklamowana została jej niepodległość. A to doprowadziło do rozpadu Jugosławii i było zarazem główną przyczyną wybuchu trwającej ponad 3,5 roku wojny domowej, zakończonej podpisaniem w Dayton układu pokojowego. Efektem porozumień z Dayton jest obowiązujący podział kraju na dwie główne autonomiczne jednostki administracyjne: Federację Bośni i Hercegowiny oraz Republikę Serbską, a także znajdujący się pomiędzy nimi dystrykt Brčko. Tak więc owe tablice witające i żegnające w Republice Serbskiej to stojące przy drogach informatory, że wjeżdżasz bądź wyjeżdżasz z terenów z przewagą ludności serbskiej. W czasie wojny domowej w Jugosławii to właśnie bośniaccy Serbowie i Serbowie z dzisiejszej Serbii dokonywali największych zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, jak choćby masowy mord ponad 8 000 bośniackich muzułmanów, mężczyzn i chłopców, popełniony poprzez siły zbrojne Republiki Serbskiej w lipcu 1995 roku w okolicach miasta Srebrenica. Masakra ta, jeszcze we wrześniu 2023 roku, jest uznawana za największe ludobójstwo w Europie od czasu II wojny światowej. Niestety, Chorwaci i ich faszystowskie bojówki działające jako potomkowie Ustaszy oraz zbrojna komanda Bośniaków nie były lepsze, choć nie na tak wielką zbrodniczą skalę. Wyjazd z Republiki Serbskiej uczciłem zatem chwilą skupienia.